W XVI wieku mieszkali tam kozacy. Po rewolucji przemysłowej swoje miejsce znalazły tam kopalnie i huty. Gdy 24 lutego Władimir Putin ogłosił początek inwazji na Ukrainę, mieszkańcy Donbasu przypominali, że u nich wojna toczy się od 8 lat. Teraz Donbas stał się nowym celem Rosji. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Rosja rozpoczęła nową fazę wojny na Ukrainie. Po tym, jak nie udało się zdobyć Kijowa ani żadnego innego większego miasta, wojska wycofały się na wschód Ukrainy i teraz przypuściły atak na Donbas, teren, na którym działania zbrojne trwają już od 8 lat, od czasu, gdy pojawiły się tam tak zwane zielone ludziki. W tym odcinku podcastu Świat mam dla Was niezwykłą relację z miejsca, gdzie trwają bombardowania. Posłuchajcie, co teraz dzieje się w Donbasie oraz w Charkowie, największym mieście na wschodzie Ukrainy. Jest piątek, 22 kwietnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. We begin with what could be a dramatic escalation in the war in Ukraine. Ta informacja nie była dla nikogo zaskoczeniem. Rosjanie od kilkunastu dni sugerowali, że chcą wycofać się na wschód i zająć Donbas, czyli teren przy granicy Ukrainy i Rosji, a konkretnie obwody Ługański i Doniecki. W wielkanocny poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że nowa rosyjska ofensywa na Donbas właśnie się zaczęła. Rosyjskie wojska rozpoczęły bitwę za Donbas, do jakiej dawno gotowались. Rosyjskie wojska rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dłuższego czasu. Większość rosyjskiej armii jest teraz zaangażowana w tę operację. Niezależnie jednak, ilu Rosjan przyjedzie, będziemy walczyć, bronić się i zrobimy wszystko, by utrzymać tereny, które do nas należą. Niczego ukraińskiego nie віддамо, a чужого nam prosto nie potrzebne. Tej samej nocy rosyjskie bomby spadały na Charków, Donieck, Ługańsk oraz na mniejsze miejscowości. Rakietnymi wojskami artylerii naniesione udary. Uderzyliśmy w 1260 celów wojskowych i zniszczyliśmy m.in. 25 punktów dowodzenia niedaleko Mikołajewa i Kirowska. Zniszczyliśmy też składy pocisków i broni artyleryjskiej. W rejonach Woskresieńska i Nikolajewa. Tak we wtorek mówił rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow. Rosjanie ruszyli też do natarcia drogami lądowymi. Jednak według brytyjskich i amerykańskich ekspertów do tej pory Rosjanie nie zanotowali żadnego większego sukcesu. Ocenia się, że w ofensywie na Donbas bierze udział około 70 000 rosyjskich żołnierzy, ale lada moment będzie ich więcej, jeśli padnie Mariupol na południu i Rosjanie zaczną przerzucać część wojsk z południa na wschód. Trwająca na wschodzie Ukrainy wojna od 7 lat sieje spustoszenie i strach. Donbas znacie zapewne z 2014 roku. Zaraz po aneksji Krymu prorosyjscy rebelianci rozpoczęli wojnę z ukraińskim wojskiem. Od tego czasu w Donbasie cały czas dochodzi do mniejszych lub większych incydentów zbrojnych, a prorosyjscy partyzanci kontrolują część terenów w rejonie Doniecka i Ługańska. Teraz z Donbasu uciekają kolejni ludzie. No co kazać? Скажи, co mnie skazać? Co mam powiedzieć? Czuję ogromny żal. Mam 70 lat i nie mam gdzie mieszkać. Mnie 70 lat, a mnie nigdzie żyć. Po co Rosji Donbas? Skoro nie udało się zająć całej Ukrainy, to Rosjanie najwyraźniej chcą zdobyć przynajmniej obwody Ługański i Doniecki, by mieć połączenie z okupowanym Krymem. To jednak nie wszystko, bo wciąż atakowany jest Charków. We have daily bombardments, especially on the outskirts of the city, on the residential areas. I to właśnie w Charkowie jest nasz gość, Amador Guayar, hiszpański dziennikarz wojenny i fotoreporter, który pracuje teraz dla hiszpańskiej telewizji La Sexta. W ostatnich tygodniach Amador był we Lwowie, w Kijowie, Żytomierzu i Odessie. Teraz jest na bombardowanym wschodzie Ukrainy. No bombardments against military objectives that I've seen, only houses. Każdego dnia dochodzi do bombardowań, szczególnie osiedli na przedmieściach Charkowa. Nie widziałem bombardowań celów wojskowych. Bomby spadają na cele cywilne, domy, centra handlowe, sklepy czy drogi. Nie widać jeszcze żadnej ofensywy lądowej, choć rosyjscy żołnierze są na granicy, czyli 40-50 km od miasta.
the Russian army is clear, bomb civilians. Rosja stosuje tutaj dość jasną metodę bombardowania cywilów, by wszystkich zastraszyć i zmusić do ucieczki z miasta. Przed wojną w Charkowie był 1 milion mieszkańców, teraz pozostała jedynie połowa. These ones that remained in Kharkiv. A czy ci, którzy zostali, boją się, siedzą w schronach? Bunkers? Absolutely, everybody here is very scared. I mean, you have to have into consideration the Ukrainians' fighting spirit, which is very strong, and they will never tell you that they are scared. Absolutnie, wszyscy tutaj się boją. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ukraińskiego ducha. Nikt nie przyzna wprost, że się boi, ale widać to na ich twarzach. Kiedy rozmawiasz z nimi przed kamerą, oni pokazują, że są silni i rzeczywiście tacy są. Stoją bardzo mocno po stronie swojego rządu. Trzeba przyznać, że Putin osiągnął dokładnie odwrotny cel od zamierzonego. Przed inwazją na Ukrainie było wiele opinii na temat Donbasu, Rosji, a teraz inwazja zjednoczyła ludzi. Tych mówiących po rosyjsku, których jest bardzo wielu, tych mówiących po ukraińsku, zwolenników lewicy, prawicy, centrum. Wszyscy są zjednoczeni i mają jeden cel – pokonać Rosjan. In front of the camera, they have a very strong spirit. Przed kamerą pokazują zatem, że są silni, ale gdy rozmawiasz z nimi już tak bardziej prywatnie, są już bardziej otwarci i szczerzy. Oczywiście, że się boją. Oni walczą o swoje życie, o swoje domy, ulice, o swoje dzieci, szkoły, o wszystko, co mają. Oczywiście, że boją się to wszystko stracić i boją się, że oni będą następnymi ofiarami, że zostaną zabici, będą torturowani, że będą ranni. Muszę jednak powiedzieć, im więcej spada tu bomb, tym bardziej ich duch się umacnia. I have to say that the more bombs they get, the more unbreakable it becomes. There are bombardments in the center of the city. Bombardowania są zarówno w centrum, jak i na obrzeżach. W centrum ludzie, którzy zostali, chronią się głównie w domach. Rano można zobaczyć ludzi i samochody na ulicach, bo wiele osób próbuje kupić jedzenie w kilku otwartych jeszcze marketach. Jest też wiele ludzi, którzy od ponad 50 dni mieszkają w centrum, na stacjach metra pod ziemią. Oni żyją w wagonach metra, w kompletnej ciemności, bez prądu. Są uzależnieni od jedzenia, jakie dostają od organizacji pomocowych. Są tam dzieci, kobiety czy starsi ludzie, którzy potrzebują opieki. Na przedmieściach bombardowania są znacznie silniejsze. Wczoraj byłem w obozie dla uchodźców właśnie na przedmieściach. Ludzie także żyją tam pod ziemią, na parkingach podziemnych. Wczoraj widziałem szkołę, która była kompletnie zrujnowana. Pod ziemią był bunkier, gdzie mieszkało 20-25 osób. Mówili mi, że przez cały ten czas nie mają prądu, nie wiedzą, co się dzieje na zewnątrz, nie mają internetu i są uzależnieni od wolontariuszy. How are they coping? They are just... Jak tacy ludzie sobie radzą? Czy oni czekają na to, co się stanie i martwią się już jedynie o jedzenie i leki? And that's it? They have nothing and most of them have lost everything. Oni dosłownie nie mają nic. Wielu z nich straciło wszystko. W tych rejonach ludzie, którzy mieszkają w takich obozach dla uchodźców, albo bardzo się boją, albo stracili domy. Trudno jest mi powiedzieć, jak oni sobie radzą. Na pewno na początku wojny byli w dużym szoku, ale teraz po 50 dniach spędzonych pod ziemią życie toczy się dla nich dalej. Po tak wielu dniach starają się znaleźć jakiś kawałek normalności. Ale kiedy przez tak długi czas mieszkasz na materacu na ziemi ze świeczką, odcięty od informacji, to nie jesteś w stanie znaleźć tej normalności. Mimo wszystko jednak oni próbują i pomagają sobie wzajemnie. As easier as possible and they help each other a lot. What about the shops? Are they open for... Czy sklepy w Charkowie, zwłaszcza te spożywcze, są cały czas otwarte, czy też otwierają się, gdy ustają bombardowania? I've been driving around the city a lot. All commercial shops are shut down, are closed. Sporo jeździłem po mieście i widzę, że sklepy są zamknięte. Wiele z nich jest obitych deskami, by chronić szyby przed zniszczeniem w czasie bombardowań. Otwartych jest jedynie kilka marketów, kilka banków. Ja przynajmniej widziałem 2 banki. Restauracje są pozamykane. Jedynie w pobliżu dworca kolejowego widziałem jeszcze kilka małych otwartych knajpek. Reszta jest pozamykana. A pamiętajmy, że Charków był ogromnym ośrodkiem przemysłowym, pełnym życia. Tego życia na ulicach teraz nie ma. Kilka dni temu Rosjanie rozpoczęli nową ofensywę w Donbasie. Czy w Charkowie od tego czasu coś się zmieniło? Czy też bombardowania jak były, tak są? We have noticed an increase
Zauważyliśmy, że bombardowań jest więcej, zwłaszcza w nocy i w środku dnia. Nie ma natomiast żadnych oznak ofensywy lądowej. Wczoraj po raz pierwszy widziałem kilka ukraińskich pojazdów opancerzonych, które przejeżdżały przez miasto. Wygląda więc na to, że ukraińskie siły przegrupowują się, co byłoby normalne w tej sytuacji. Ale wszystko wskazuje na to, że Putin koncentruje się coraz bardziej na południu, w samym Donbasie, który co prawda jest blisko, ale jednak nie tutaj. Widzimy zatem jedynie więcej bombardowań. Tell me about Słowiańsk. Opowiedz o Słowiańsku w Donbasie. Byłeś tam na krótko i musiałeś szybko wyjechać z powodu bezpieczeństwa. Well, we arrived and we had to really quickly leave because we received a very credible information. Tak, kiedy przyjechaliśmy, musieliśmy natychmiast uciekać, bo dostaliśmy informację z zaufanego źródła wojskowego, że miasto może zostać otoczone, jeśli Rosjanie złamią linię obrony Ukraińców. Na miejscu widziałem mocne siły obronne, choć samo miasto jest kompletnie puste. Żołnierze mają mocnego ducha, ale jeśli Rosjanie złamią ich obronę, to Słowiańsk zostanie zajęty i możemy być świadkami kolejnej buczy. Nie zdziwiłoby mnie to. In which case we could be witnessing another Bucha. I wouldn't be surprised. Amador Guayar, hiszpański dziennikarz i fotoreporter, który pracuje teraz dla hiszpańskiej telewizji La Sexta i jest w bombardowanym Charkowie, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Amador jest doświadczonym korespondentem wojennym. Obserwował z bliska konflikty w Afganistanie, strefie Gazy, Somalii i był na Ukrainie także w 2014 roku. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie zdjęcia tam zrobił, to zapraszam na jego Instagrama. Dokładny adres znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Tam też adres naszego Instagrama, gdzie możecie m.in. zobaczyć zdjęcia z Ukrainy. Zapraszam do śledzenia obu kont na Instagramie, a teraz wracamy do rozmowy z Amadorem. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. You have been to different kind of wars. Byłeś na wielu wojnach. Spotkaliśmy się w Gazie. Relacjonowałeś też z Afganistanu. Czy Ukrainę da się porównać z inną wojną? Zbrodnie wojenne, które tutaj widzimy, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i w rejonie Kijowa, są potworne. Widziałem zbrodnie wojenne w Afganistanie, w Somalii, Sudanie Południowym, w Republice Środkowoafrykańskiej, na wszystkich wojnach, na których byłem. Wszystkie wojny wyglądają tak samo. Cywile cierpią, a żołnierze walczą. Ale nigdzie nie widziałem tak ogromnego eksodusu jak tutaj na Ukrainie. Mówimy o 5 milionach ludzi, którzy uciekli z kraju. Dla Ukrainy to będzie miało skutki przez wiele pokoleń. Handicap the country for generations. Also in this war at the beginning there was a fight. Na początku tej wojny walczyli ze sobą żołnierze. Teraz jednak, przynajmniej z tego co obserwuję, Rosjanie chcą tak samo zabijać cywilów, jak i żołnierzy ukraińskich. Mają dwa rodzaje taktyki: walczyć z żołnierzami, z bojówkami, z zagranicznymi bojownikami, którzy tutaj przyjechali, oraz zabić tak wielu cywilów, jak się da, aby ludzie się bali. To jasny sygnał: albo jesteś z nami, albo jesteś martwy. Very clear that either you are with them or you are dead. What would happen next here in Kharkiv? Co będzie dalej w Charkowie i w innych miejscach? Jak będzie wyglądać ta najbliższa przyszłość? The nearest future. Well, that's a difficult question because I don't have a crystal ball. I wish I did. To bardzo trudne pytanie. Nie mam szklanej kuli, choć chciałbym ją mieć, bo to by mi ułatwiło pracę dziennikarską. Ale myślę, że wszystko zależy od Donbasu. Jeśli przejmą go Rosjanie, może dojść do jakiegoś zawieszenia broni i Rosjanie albo się zatrzymają, albo, jak twierdzi większość Ukraińców, pójdą dalej. Jeśli z kolei Ukraińcy obronią Donbas, a do tego potrzebują od Zachodu więcej artylerii, czołgów i sprzętu, to oznacza to dla Rosji długą wojnę, na którą nie może sobie pozwolić. This could become a long war for Russia, which they cannot afford. Let's say Russia takes Donbas, for example. Gdyby Rosja zdobyła Donbas, to jak ma z kolei zabezpieczyć ten rejon? Ukraina jest ogromnym krajem. Ja pochodzę z Hiszpanii, która jest kilkakrotnie mniejsza. Na Ukrainie zajętej przez Rosjan będzie wojna partyzancka. Rosja musiałaby skierować tysiące żołnierzy, by strzegli porządku i by zabezpieczali rosyjskie zdobycze. To byłaby taka sama sytuacja jak w przypadku Stanów Zjednoczonych w Iraku. Na dłuższą metę Rosja nie może sobie na to pozwolić. Jeśli więc Rosja zdobędzie Donbas i pójdzie dalej, to ostatecznie przegra. Nie wiem tylko, czy stanie się to za kilka lat, czy za kilka dekad. I don't know if in a few years or in a few decades. I think after this horrible conflict,
Weźmy też pod uwagę, że po tak brutalnym konflikcie z powodu zbrodni wojennych nienawiść pozostanie w ludziach na całe pokolenia. Trudno jest zatem powiedzieć, co dokładnie się stanie, gdy ta wojna się zakończy. To, co jest jasne, to kwestia wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na początku wojny i przed nią było to niemożliwe, ale teraz Unia otwiera swoje ramiona dla Ukrainy. Tyle, że jeśli Ukraina wejdzie do wspólnoty, to mamy nową zimną wojnę z Rosją, co nie będzie dobre dla stabilności całego świata. Na pewno potrzeba będzie wielu lat, by odbudować Ukrainę, przywrócić jej stabilność gospodarczą, sprawić, by ludzie wrócili do domów oraz by dzieci i inni pozbyli się traumy. Po stronie rosyjskiej wszystko będzie zależało od tego, jak długo Putin pozostanie przy władzy i jak Rosjanie zareagują na sankcje gospodarcze, które na pewno bardzo mocno ich dotkną i doprowadzą do niestabilności w Rosji. To może spowodować upadek Putina, jak wieszczą eksperci. Wydaje mi się jednak, że to nie stanie się szybko i że będziemy musieli poczekać, by dowiedzieć się, czy Kreml jest w stanie zdobyć Donbas. Wtedy zobaczymy, co może stać się w przyszłości. Amador Guayar, hiszpański dziennikarz i fotoreporter, który jest teraz w Charkowie na Ukrainie, opowiadał o tym, co dzieje się na bombardowanym właśnie wschodzie Ukrainy. Jeśli chcecie zobaczyć to, co widzi Amador, to raz jeszcze zapraszam na jego Instagrama. Adres znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj naszym lektorem był Michał Strzałkowski. W tych samych notatkach lub też po prostu w opisie odcinka znajdziecie także adresy naszych profili na Facebooku, Instagramie oraz nasz główny profil na YouTube. Zapraszam oczywiście do śledzenia i do subskrypcji. I przypominam, że premierowe odcinki podcastu Świat, poza wyjątkowymi sytuacjami, ukazują się w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcast oraz rzecz jasna na YouTube. W każdą niedzielę z kolei mam dla Was krótkie filmy na YouTube, do których gorąco zachęcam. Zajrzyjcie też w zakładkę Społeczność na YouTube, gdzie znajdziecie postscriptum do nowych odcinków podcastu i nie tylko. A na teraz to wszystko. Za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.